Siemanko, w naszym 6. dniu rejsu jesteśmy właśnie w Taranto we Włoszech. Jedziemy do autobusu teraz, który nam tutaj podstawili. Jedziemy do centrum i chcemy sobie wypożyczyć samochód na cały dzień. No miejmy nadzieję, że się wszystko uda, bo jest tu parę fajnych miejsc, do których trzeba po prostu dojechać. Także trzymajcie kciuki. A jak nie, to po prostu będziemy zwiedzać to miasto, bo tutaj też jest parę fajnych miejsc do zobaczenia na pewno. Jutro dopływamy już z powrotem do Sycylii, na Sycylię dokładnie, na wyspę. Pakujemy się i do Rzymu. Cały dzień jutro będziemy mieli w trasie, bo mamy 9 godzin, żeby tam dojechać. Z przerwami to pewnie jakieś ponad 10. I 2 dni spędzimy w Rzymie, a następnie Turcja. Piękny park z palmami. Zaraz wam opowiem, jak taksówkarz nas chciał właśnie zrobić w konia. Wypożyczalnia 1,5 km od naszego statku. Cyk, miał zjechać w lewo, pojechał w prawo, doszło kolejne 1,5 km. Mówimy, ty, no miałeś zjechać, no coś tam gada po włosku, gada. Kolejny skręt w lewo, on znowu pojechał w prawo. I się zdenerwowaliśmy, powiedzieliśmy, że się ma zatrzymać. Wysiedliśmy z taksówki, nie zapłaciliśmy mu oczywiście ani grosza, bo nas oszukał typowo. I zdziwiony. Gdzie było 1,5 km? Nagle jak skręciliśmy tu, zrobiło się już 6. 4 razy tyle, co miało być. Się nienawidzę, jak ktoś tak próbuje oszukiwać klientów. Jeszcze bezczelnie mieliśmy włączoną, znaczy bezczelnie on oszukał, gdzie my mieliśmy włączoną nawigację. Wiedzieliśmy, jak ma jechać. A ona hama. No to ma. To przejechało się za darmo. Uwielbiam takie coś. Piękne palmy. No teraz idziemy do jakiejś innej wypożyczalni, bo do tamtej już mamy 6 km, to tam już nie dojedziemy. Także idziemy do jakiejś innej poszukać. Przed nami piękny zamek arogański, jedna z głównych atrakcji miasta Taranto. Z wypożyczenia samochodu niestety nic nie wyszło, bo większość wypożyczalni, jest dzisiaj sobota, zamyka się o 13. A otwierają na przykład niektóre o 15, a niektóre o 17, a niektóre nie otwierają już w ogóle. No i po prostu nie ma jak wypożyczyć samochodu. Wchodzimy do zamku, do środka, zobaczyć jak tam wygląda. Stare ruiny jakieś. Idziemy w stare miasto, trochę pozwiedzać. No i tak to wygląda. Ha sbagliato, ma jest też możliwość wziąć sobie wycieczki takim tuk-tukiem właśnie. Trwa godzinkę, 15 euro do osoby płacicie. No i zawożą was w różne miejsca w starym mieście i w nowym. Poszliśmy, bo chcieliśmy z tego skorzystać, ale akurat było tak, że były zajęte, trzeba było czekać godzinę na pierwszy wolny. Stara bazylika. Szczerze, to jakoś to miasto nie zachwyca mnie ani trochę. Ładnie, bo ładnie, ale przy tych, które widzieliśmy wcześniej, tak. No, wracamy teraz do portu, bo chcemy znaleźć łódkę, która płynie na wysepkę, która to jest obok, San Pietro. Piękna wyspa. Dlatego trzymajcie kciuki, żeby to się udało i żeby
Mimo to, że jest sobota, żeby normalnie pływały łódki. No i tu jak będziecie w porcie, za nami jest statek. Jest most, który łączy ze Starym Miastem. I tutaj po prawej stronie jest taki port właśnie, gdzie odpływają te statki na tą Isla San Pietro. No ale z racji tego, że jest sobota, odpływają rzadko, najbliższy jest o 2:00, czyli dopiero za ponad godzinę. Bylibyśmy tam dopiero o 2:40, a 4:00 musimy być tutaj już z powrotem. Nie wiadomo jak stamtąd odpływają, nie możemy ryzykować. No jednak bierzemy tuk-tuka i troszkę pozwiedzamy. Byliśmy przed chwilą też na plaży, ale to nawet nie było sensu, żebym nagrywał ją, pokazywał, bo dramat. No i tutaj takie coś kosztuje 15 euro od osoby. Godzinkę mamy. Główna ulica miasta, pusta. Dawno nie byłem na nudniejszej wyjeżdżce. No, serio. Ja jestem zarażcem. To jest jeden z najważniejszych kościołów tutaj w Starym Mieście. No, ogólnie w tym mieście nic tak nie za bardzo nie przyciągało. Tutaj jesteśmy teraz na ulicy Zakochanych. Taka wąska. Kiedyś jak było zakazane całowanie się na ulicy, to właśnie tu młodzi ludzie się chowali, że mogli się całować. Romantyczne miejsce. No, ale to ma naprawdę ile jest? Pół metra? Nie? No, nawet nigdzie. Ogólnie to jedziemy we wszystkich miejscach, które już widzieliśmy. Tak. Ale wiecie co jest najgorsze, że to jest takie, że to naprawdę było jakieś tak ciekawie opowiadane, to tak, to jest budynek taki i taki, zbudowany w takim i w takim roku. Okej, jedziemy dalej, to jest coś tam i... No, tak jest, no ale wypełniliśmy godzinę, wracamy właśnie teraz na statek. No, ale jeśli wy będziecie tutaj kiedyś, to wypożyczcie sobie samochód i pojedźcie do tego Alberobello. Bo my bardzo chcieliśmy, ale niestety... Tylko pamiętajcie, że też trzeba zarezerwować wcześniej, a nie jak już dojdziecie, bo na przykład jak dzwoniliśmy do wypożyczalni, to było już fully book, czyli że zarezerwowane wszystkie. I druga sprawa, jak będziecie w sobotę, to też nie zarezerwujecie, bo do 13 na przykład trzeba oddawać, albo otwierają później o 17, o 17 już na statku musicie być i też odpada. Ale przemyślcie sobie opcję, że schodzicie ze statku i idziecie na statek i płyniecie na tą wysepkę San Pedro. No bo po prostu my się z godzinami nie wpasowaliśmy. Wy jak będziecie o innych godzinach, od razu po zejściu pójdziecie, no to wam się to uda i spędzicie tam pewnie fajny dzień. Nauczcie się na naszych błędach. Dokładnie tak. No i wracamy już na statek. 16:30, o 17:00. Ostatnie osoby mają wejść, bo zaraz po 17:00 będziemy ruszać. No i wracamy w stronę Sycylii już. Ostatnia noc, musimy się spakować, wystawić wieczorem bagaże. W sumie jak chcemy, że nam dzieje, więc na myślę, możemy rano wziąć śniadanko i koniec rejsu. Piękny zachód dzisiaj mamy. Uwielbiam zachody słońca. No i koniec. No właśnie dopłynęliśmy na Sycylię z powrotem już. Do Sycylii. Na Sycylię. A bez Sycylia. Ale to szybko minęło. Naprawdę tydzień to jest trochę za mało. Dobrze mieć 2 tygodnie, bo wtedy lepiej sobie statek poznacie, więcej poużywacie i tak dalej. Także jak ktoś z was będzie rezerwował rejs, bierzcie 2 tygodnie. No chyba, że ktoś nie ma takiej możliwości, ale no, 2 tygodnie lepiej. Już planujemy kolejne. Nie wiemy jeszcze kiedy. Bo jak na razie do końca roku wiadomo mamy plany, ale już dostaliśmy jakieś parę fajnych propozycji od ludzi, na jakich rejsach byli. W ogóle jak cenowo płacili, to nieźle. Coś już mamy w zanadrzu na przyszły rok. No. Dzisiaj mamy jeszcze bardzo daleką trasę do Rzymu. Mamy 9 godzin jazdy, to no, cały dzień w samochodzie. Ale później 2 dni fajne spędzimy sobie w Rzymie, a Rzym jest pięknym miastem.
które na pewno bardzo warto zobaczyć, jak ktoś z Was nie była. Ja już byłem 2 razy wcześniej, teraz będzie 3. raz, ale bardzo warto zobaczyć. Także polecam, zresztą zobaczcie w kolejnym odcinku. Welcome to Catania. Welcome to Sicilia. No na pamiątkę. Jesteśmy. No tak. Widzisz Ala, ile napakowałaś tam, że się nawet ruszyć jej nie da. Ja to zawsze tak mam być. Nie, że tutaj akurat jak podróżujemy, każdy ma swój plecak i każdy sobie go nosi. Ile spakuje, tyle nosi. Muszę jeszcze szybko teraz oblecieć sobie dronem naokoło statku, żeby mieć na fajny filmik, żebyście też mogli zobaczyć, jak on wygląda dookoła. O ile mi się to uda. No i jesteśmy już w Rzymie, w metrze, cała ekipa w komplecie. Idziemy właśnie do kawiarni, wysłać materiał i później zaczynamy zwiedzanie. Także kolejny odcinek zobaczycie właśnie z Rzymu. Serdecznie polecam. Później lecę dalej. Nie mogę doczekać. Naprawdę w końcu zacznie się konkretna przygoda. Jeszcze parę odcinków Europy. Zaczynamy Bliski Wschód. No i siemanko z pięknego Rzymu. Jestem w Rzymie już teraz 3. raz chyba, ale ile razy byłaś? Chyba 5. jestem teraz. No, ale była 5. raz, ale była 5 razy, teraz jest 6. raz. What? Wow! Ej, strasznie nas tu zaczepiają. Tak, pan chciałby nam wcisnąć selfie sticka, jakbyśmy nigdy nie widzieli. Wiecie, że jest takie coś jak selfie stick? Dobra, idziemy zwiedzać. No, idziemy zwiedzać. Zaczynamy oczywiście od pięknego Koloseum. Następnie idzie na Forum Romanum. Po kolei będziemy sobie iść wzdłuż tutaj Forum Romanum. Łuk za nami tam. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszamy na świetny odcinek, który będzie naprawdę interesujący. Bo Rzym jest pięknym miastem, które naprawdę bardzo warto zobaczyć. Moje ulubione miasto. Moje nie, ale ulubione Ali, także naprawdę będzie warto zobaczyć. Alana już w ogóle przygotowała całą wycieczkę na 2 dni. Dzisiaj mamy połowę, jutro mamy drugą połowę. Także Wy też zobaczycie 2 odcinki z tego pięknego miasta. To pamiętajcie, żeby żadnego nie opuścić. Jeśli to jest pierwszy odcinek, który oglądacie, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo warto. Żeby zobaczyć później drugi odcinek. Dobra, idziemy. Właśnie teraz rozkminiamy z Alą, żeby sobie wziąć autobus hop-on, hop-off, ale w sumie stwierdziliśmy, że słuchajcie, Rzym, lepiej wszędzie tutaj sobie przejść. Wszystkie główne atrakcje Rzymu są naprawdę w takiej odległości od siebie, że wszędzie można spokojnie przejść pieszo. I taki program, jak my teraz robimy, czyli zaczynamy od Koloseum, później idziemy wzdłuż Forum Romanum do Ołtarzu Pokoju, oczywiście oglądając wszystko to, co jest dookoła. Później z Ołtarzu Pokoju idziemy do Ołtarz Ojczyzny przy Piazza Venezia i później idziemy wzdłuż ulicy, nie wiem, ona się chyba Via del Corso albo coś takiego. Taka ulica taka shoppingowa ze sklepami i później tam jeszcze w międzyczasie oczywiście są fajne tam miejsca, takie jak na przykład, nie wiem, Kolumna Trajany, zresztą tu jeszcze jest łuk Konstantyna, o ile dobrze pamiętam, zaraz wyjdzie, że to już dawno tutaj nie byłam. No i później idzie się prosto tą ulicą aż do Piazza del Popolo i tam jest Villa Borghese. I też bardzo ją polecam na wieczór i my prawdopodobnie wieczorem tam pójdziemy, o ile nam starczy czasu, więc od razu teraz Wam powiem, że warto tam pójść. I stamtąd schody hiszpańskie, Piazza, nie wiem w sumie co będzie pierwsze, chyba Piazza Navona, później Campo di Fiori. No, bardzo intensywnie. Będzie, tak, bo ja kocham naprawdę Rzym i mam nadzieję, że wszystko nam się da zrobić. Później jest Panteon, Fontanna di Trevi, tak. Później jeszcze oczywiście Zamek Anioła, Watykan. Zatybrze, na Zatybrze jest pyszne jedzenie. Cały Rzym. No i tutaj widzicie Koloseum i to jest w zasadzie chyba taka główna wizytówka, wydaje mi się, Rzymu. Inna nazwa, w zasadzie pierwotna nazwa to jest Amfiteatr Flawiuszów, dlatego że on powstał podczas dynastii flawijskiej między tam 70 a 80 rokiem naszej ery i tutaj mogło wejść około 80 nawet tysięcy widzów. No i podczas walk gladiatorów oczywiście cały lud się tutaj zbierał, to była wtedy wspaniała rozrywka. No
i też to tak jak jest do tej pory bardzo często, jeśli chodzi o układ sali, nie wiem, w jakimś teatrze albo na przykład na galach, no nie? Że im wyżej i gorsze miejsce, im mniej widać, tym jakby to było bardziej przeznaczone dla tej klasy niższej. Im niżej i lepszy widok, tym więcej... No i jeszcze tak kończąc zdanie, bo akurat foteczki wpadły, więc jakby niższe warstwy Pozdrawiamy społeczeństwa... oczywiście. Pozdrawiamy, tak. Niższe warstwy społeczeństwa siadały wyżej. O kurde, są strasznie śliskie kamienie. No, także słuchajcie, ja myślę, że to jest, nie ma możliwości, żeby ktoś, kto przyjeżdża do Rzymu, nie zobaczył Koloseum. To, że to Koloseum jest zachowane w takim dużym stopniu, no bo nie ma co mówić, jest zachowane naprawdę w bardzo dobrym stanie. To jest naprawdę imponujące. Oczywiście tutaj cały czas prowadzone są rekonstrukcje, cały czas prowadzone są prace. Tutaj jest odbudowane, dokładnie, ponieważ się składało z 3 kondygnacji. Tutaj również się znajduje Via Appia, czyli droga, która została uznana za w ogóle pierwszą drogę Rzymu i prowadziła właśnie wzdłuż Forum Romanum, o czym zaraz Wam też powiemy. Tutaj mamy za nami Koloseum, a tu jest łuk Konstantyna Wielkiego. To jest... Myślę, że warto wspomnieć o tym, ponieważ często ludzie myślą, że łuk triumfalny jest w Paryżu, ale łuk triumfalny to nie jest nazwa jednego, tylko to jest nazwa rodzaju po prostu tej budowli. To jest jakby nazwa, no można powiedzieć, że to jest pomnik upamiętniający wygraną bitwę Konstantyna. Więc żebyście dokładnie mogli, jeszcze oczywiście wszystko będziecie widzieć teraz pewnie na jakichś zbliżeniach, to jest niejako takie udokumentowanie, upamiętnienie bitwy, w którym pokazane są różne sytuacje z tej bitwy. Tak jak my teraz mamy telefony, możemy wszystko zrobić zdjęcia i sobie zapamiętać chwilę. Tak kiedyś oczywiście tego nie można było zrobić. I oprócz tego, że były obrazy, na których były namalowane jakieś rzeczy, no to tak samo widzimy tutaj płaskorzeźby, które przedstawiają właśnie sceny z bitwy. No i tylko tak kończąc, tutaj nie tylko sceny jakby z tej bitwy są pokazane, ale też ogólnie sceny z życia Konstantyna i bardzo częstą praktyką było coś, co tak samo będzie na przykład na Forum Romanum, że używano starych budowli, które gdzieś tam już nie były aż takie znamienite, używano kamieni, fragmentów jakichś tam, nie wiem, na przykład kolumn albo w ogóle budulca i wykorzystywano to ponownie przy budowie jakichś nowych budynków, pomników. No i tak na przykład właśnie ten łuk Konstantyna też jest po części zbudowany z już używanych wcześniej kamieni czy tam. Właśnie teraz się zastanawiamy, czy Wam w ogóle powiedzieliśmy najważniejsze. Znaczy oczywiście to na pewno większość wie o tym, ale co się odbywało w tym Koloseum, że to było miejsce walk gladiatorów. Bardzo dużo też egzotycznych zwierząt tutaj ginęło, bardzo dużo lwów, tygrysów i tak dalej. Tak, no to też było generalnie miejsce rozrywki różnorakiej, głównie gladiatorów. Cesarzy. Ale nie tylko one, tutaj każdy wiesz. Znaczy ludzie przychodzili, no tak, no ale... Ale jeszcze na przykład wyścigi rydwanów tu się odbywały. No. I ty jeszcze mówiłaś o tym jednym, co zalewali to też, nie? Tak, Co to było? Zapomniałam nazwy tego. Bo ja właśnie o tym pierwszy raz dzisiaj dopiero słyszałem. Nie chciałam teraz tego tutaj wspominać, bo nie pamiętam nazwy i nie chcę mieszać. Aha, no to później jak sobie Ala przypomnę, to wam powiem. Idziemy sobie teraz popatrzeć właśnie na taki balkon. Tak. To żeby tak w skrócie wam powiedzieć. Na Forum Romanum właśnie. Rzym jest założony na 7 wzgórzach i tutaj było takie centrum, takie serce, można powiedzieć, miasta, na którym się odbywały uroczystości polityczne, jakieś tam religijne, rozrywkowe itd. Tutaj też były najważniejsze świątynie oczywiście. No i tak jak już wspominałam Wam wcześniej, że bardzo często używano kamienia albo właśnie jakichś elementów starych budowli do budowania nowych budowli. Stąd też wiele z nich jest zachowanych po prostu w bardzo złym stanie, bo one były później rozbierane i używane ponownie. A tam już widzicie właśnie też ojczyznę na Piazza Venezia. Zaraz tam pójdziemy.
I według tego, jak właśnie głosi legenda, Rzym został założony w 753 roku przed naszą erą przez Romusa i Remulusa, którzy zostali wychowani przez wilczycę. Jeden chciał założyć z nich miasto na wzgórzu Palatyn, drugi na Aventyn. No i ostatecznie Romulus zabił swojego brata Remusa i założył miasto na tym wzgórzu, na którym chciał, czyli na Palatynie, czyli tutaj, gdzie jesteśmy. Czyli te budowle, które tutaj widzicie, te ruiny sięgają właśnie powiedzmy około VII wieku przed naszą erą. Możecie zobaczyć, jak to wyglądało dokładnie. Znaczy... Tu woda była, tak? Tak, fontanna To jest tu woda? Ostatnim razem, jak byłem w Rzymie, to na przykład z Dawidem zwiedzaliśmy Rzym hulajnogami. I powiem Wam, że to było naprawdę świetne rozwiązanie. Można było wszędzie fajnie dojechać na szybko. No wiadomo, że te hulajnogi też trochę kosztują, ale myślę, że zdecydowanie jest to lepsza forma niż siedzenie w taksówkach, w autobusie lub w samochodzie w ogóle. Tak, ale ja ogólnie uważam, że najlepiej pieszo, serio, bo bardzo dużo jeszcze można tak... Chociaż jak ktoś ma mało czasu, właśnie to też zależy, ile Mieliśmy macie jeden czasu. dzień, to jeden dzień objechaliśmy wszystko na hulajnogach. Z buta raczej było ciężko wszystko objechać. Ale Obejść. na pewno nie wszystko. Wszystko, co chcieliśmy zobaczyć. Nie każdy dom w Rzymie i każde mieszkanie i każdy sklep i restaurację, tylko wszystko, co chcieliśmy zobaczyć. Salą dzisiaj obejdziemy wszystko. Wszystko, totalnie. W ogóle wszędzie jest dalej pełno ludzi, mimo tego, że już wakacje się skończyły. No tak naprawdę sezon we Włoszech dalej jeszcze trwa oczywiście. Z połowa września. Jest dokładnie data pamiętna, nie mogę powiedzieć jaka, żebym przypadkiem, żeby nie zablokowali tego, bo ta data jest właśnie czytana przez algorytm. No ale dobra, nie mogę powiedzieć nic więcej. Musicie mi wybaczyć. Po prostu pewne wydarzenia z Nowego Jorku, które miały miejsce we wrześniu. O, tak to mogę powiedzieć chyba. Tak w ogóle to my mamy rodzinny wyjazd do Rzymu. Tak. Co nie? Tak. Jest tata, mama. Gdzie jest mama? A tam z tyłu i No i druga mama. moja mama. Mojego taty nie ma. Musiał zostać niestety z psem w domu. No, taki rodzinny wyjazd. Tak. Ponieważ Ala, później ja stąd lecę do Istambuła, ale musi wrócić samochodem, także rodzice jej pomagają, żeby nie musiała sama wracać do jakieś, nie wiem, Rzymu do Skółki. no, trochę jedno i O, co? bo to jest za mnie do jakiejś renowacji. No, w ogóle dużo rzeczy remontują tutaj teraz. Strasznie dużo, no, ale powiem Wam, że jak kiedy Kurde. bym nie była w Rzymie, a pierwszy raz byłam chyba z 10 lat temu i później regularnie co kilka lat zawsze coś muszą Remontować. W sensie nie ma tak, żeby nie było jakichś tych właśnie ogrodzeń, Remontów. szytych, Tak. jak to się mówi te... Kurde, ale to szkoda, akurat bo Jak te to się mówi te... Jezu... renowacje. Nie, jak się mówi to na czym się stoi? Schody, I- schody, ziemia, Nie, to takie... podest, chodnik. Nie, ulica. Boże, to, że rusztowanie. A, byłem blisko. Byłem blisko. To jest piękny budynek. Szkoda, że rusztowania tu teraz są. No ale cóż. No, ale to macie dokładnie Piazza Venezia. Piazza Wenecja, tak. Dokładnie. Oj, to No możecie... jest w zasadzie samo centrum Rzymu, tutaj też jest bardzo dużo atrakcji turystycznych niedaleko właśnie. Tutaj jesteśmy dosłownie chwilę od Koloseum, od Forum Romanum.
No a tutaj z tyłu możecie widzieć monument Wiktora Emanuela II albo jako ołtarz ojczyzny. Tutaj po prostu to miejsce to ja uwielbiam. Byłem już tu, żeby nie było. Ale to rusztowanie po prostu tak wszystko psuje, że szok. No ale nic, idziemy teraz sobie na właśnie punkt widokowy tutaj. Pokażę wam tu oczywiście, jak to wygląda i stamtąd widać cudowny Rzym. I to wam też pokażemy. Wszystko wam pokażę. Nie będę nic przed wami ukrywał. Żartowałem, dużo ukrywam. Pokazuję to, co chcę pokazać. No, tu jesteśmy teraz na punkcie widokowym. Możecie zobaczyć drugą część. No i tam w oddali oczywiście Koloseum. Powiem wam, że Rzym to naprawdę jest miasto, w którym chce się nakrywać. Myślę, że te odcinki będą naprawdę znakomite. Masz po prostu miejsc na przebitki to wszędzie. Gdzie nie staniecie, popatrzycie na coś, można zrobić fajną przebitkę. Później jak się to wszystko połączy, to zresztą sami widzicie, jak to wygląda. Super. Cały czas mijamy jakieś wycieczki zorganizowane. Teraz właśnie z Polski minęliśmy 2 grupy. A co do tego, to pamiętajcie, że jeśli na przykład sobie przejść do takiego Rzymu, współpracuję już od dość długo z lecenawakacje.pl i oni wam mogą wszystko fajnie zorganizować. Mogą wam pomóc znaleźć znakomity hotel, mogą wam pomóc znakomity lot lub w ogóle cały wyjazd połączony ze sobą, wszystko razem. Jeśli chcecie, żeby wam wyszukali najlepsze loty albo hotel, to po prostu płacicie im coś w zamian za to, że oni wam, tam jest ustalona stawka z nimi, w zamian za to, że oni wam znajdą właśnie coś najlepszego. Także warto skorzystać jeszcze dodatkowo. Teraz zrobiliśmy fajnie, tak? Na hasło Wojownik 15 możecie dostać 15% zniżki. Także myślę, że warto skorzystać. Bo to jest taka fajna promka, wiadomo, każda zniżka jest fajna. Także wbijajcie na ich stronę lecenawakacje.pl lub wbijajcie na Instagrama lecenawakacje.pl. Zostawcie obserwacje, bo naprawdę cały czas latują świetne oferty. Bardzo warto skorzystać. No i pamiętajcie, żeby korzystać właśnie z tego kodu, bo świetnie jest właśnie zaoszczędzić. A my idziemy zjeść coś pysznego, włoskiego. Szukaliśmy z jakimiś dobrymi opiniami restauracji w okolicy i znaleźliśmy z 1906 roku. Idziemy właśnie teraz pod Fontannę di Trevi. Zjedliśmy bardzo dobre pizze włoskie. Akurat jak ja nie przepadam za bardzo za włoskimi pizzami, bo ja lubię takie zwykłe, wiecie, takie na grubym cieście, nawalone wszystkiego ile się da. Takie wielkie. Włoskie te na cienkim cieście nie bardzo mi smakują. To tutaj naprawdę zjedliśmy pyszne. Trzeba przyznać. A teraz idziemy do ulubionego miejsca Ali, czyli właśnie pod tą fontannę, gdzie są zawsze tysiące ludzi. I żeby przyjść, zrobić sobie tutaj zdjęcie samemu, to trzeba być chyba, nie wiem, od razu po wschodzie słońca. No i moi kochani, patrzcie. Nie ma na tym świecie piękniejszej architektonicznie budowli, moim zdaniem. Jak ja, a później fontanna.
Ja zbudowany jak... Nie jest architektonicznie. Ale jestem zbudowany dobrze. A, okej. Czyli nie mogę powiedzieć, że jestem. Jest. Sorry. O, Ala, chciałabyś zdjęcie sama zrobić sobie? Patrz. No nie ma co, no jest naprawdę piękny budynek. Piękna fontanna. I co jest teraz najlepszym planem zwiedzania? Jak myślicie? Lody! Właśnie to. Lody włoskie są po prostu takie. Lody włoskie to jest takie złoto. Pycha. Jesteśmy właśnie na Placu Hiszpańskim. Znajduje się dużo właśnie sklepów znanych marek, tych drogich marek. Tutaj są bardzo znane schody hiszpańskie, które podobno są najszersze i najdłuższe w całej Europie. Ciężko mi w to uwierzyć, tak przeczytałem, ale może tak być. Ciężko mi to oceniać. Nie zwracałem nigdy uwagi na to, jak długie są schody gdzieś w jakichś miastach. Na tych schodach w ogóle jest zakaz siadania. To jest jakiś taki przesąd. Aha, czekajcie, muszę się poprawić. Tu jest tak, że nieszczęście przynosi jedzenie. Czyli nie można jeść na tych schodach. O, patrzcie, o, tutaj sobie gościu usiadł. Czyta ulotkę. I już po niego idą. Zwrócić mu uwagę. Ciekawe, czy on tak pali frana, czy... O. Dobra, może nie wiedział. No, a tutaj się kiedyś znajdowała ambasada Polski. Od czasów Jana III Sobieskiego do III rozbioru Polski. Teraz akurat zaczęła się już taka godzina, że trochę się zrobiło zimniej, bo wcześniej było naprawdę bardzo ciepło. Dużo lepiej się od razu zwiedza. Teraz tak musimy gdzieś poczekać na chwilę, z jakąś godzinkę, zanim zrobi się ciemno. No bo chcemy zobaczyć jeszcze raz fontannę już jak się ściemni, jak jest fajnie oświetlona. Tak samo Koloseum. No i w ogóle miasto wam pokazać. Wszystkie główne ulice jak wyglądają już po zmroku. Słuchajcie, właśnie jesteśmy na głównej ulicy w Rzymie, czyli Via del Corso. I to jest ulica, która łączy, w zasadzie ja jak tutaj byłam, to tu normalnie jeździły samochody. Teraz Nie też mam jakiś tam- pojęcia, czy to się zmieniło na stałe, że tutaj nie jeżdżą samochody. Akurat jedzie, to głupio widzie. Ale nie, chodzi Ale mi o mało, to, że tutaj no. w ogóle ludzie nie chodzili tak po środku ulicy. Tam z tyłu widzicie oczywiście ołtarz ojczyzny, czyli, uwaga, bo akurat jedzie taksówka, czyli pomnik Emanuela II i to łączy ten ołtarz ojczyzny, czyli Piazza Venezia z Piazza del Popolo. Tutaj nie będzie za bardzo, bo ludzie stoją. Ale tam właśnie idziemy, teraz zobaczcie. Tak, my teraz tam idziemy, to zaraz wam pokażemy. O. Gdzie teraz jesteśmy? Jesteśmy teraz na Piazza del Popolo i tędy w zasadzie, pokaż z drugiej strony może. Tutaj górą możecie, o tu, wejść właśnie do Villa Borghese i tam są piękne ogrody, możecie się przespacerować i polecam tam wejść, jak właśnie będzie na przykład zachód słońca i zostać sobie jeszcze jak będzie ciemno, bo widać bardzo ładnie całą panoramę Rzymu. Tak, a to jest znakomity przykład, jak można zniszczyć ładne miejsce, rozłożyć namiot cyrkowy i reklama z Samsunga. Złoto po prostu. A tu oczywiście ktoś do nas przychodzi. Thank you, Donnie, thank you. I'm perfect, Donnie. No, Brother. generalnie tak jak teraz w Rzymie Brother, tutaj, brother. to już dawno nie widziałam, że tak natarczywie. No. Myślę, że może tylko Paryż jeszcze konkurować. Zdecydowanie. Dobra, chodźmy kawałek dalej i się odwróćmy.
Ale chłopak świetnie gra i śpiewa. On zrobił niezły koncert. O, teraz torebka. Trąbka chciałem powiedzieć. Jak byliśmy na Sycylii na przykład, chłopaki próbowali coś tam grać, to zaraz przyjeżdżała policja i nara. Nie wiem, co im to przeszkadza. Pyszna włoska kolacja. Sałatka, tutaj spaghetti z owocami morza. Jest penne z salmonem. I do tego... Tak. I do tego będziemy po takim małym piwku. Panek się zapytał, że to powiedzieliśmy duże, a nie wiedzieliśmy, że to litrowe aż. No i popatrzcie, jak to pięknie wygląda też wieczorem. Specjalnie czekaliśmy, żeby zobaczyć teraz wszystko, jak ładnie wygląda w nocy. Ale ludzi cały czas tyle, ile było, to nic się nie zmieniło. No i dobra, Ala wam teraz troszkę wytłumaczy, o co tutaj chodzi. Tak, co to w ogóle jest pokazane. To jest to w ogóle barokowa fontanna i tutaj w centralnej części możecie zobaczyć Neptuna, czyli Boga mórz. Jest on, tak, dokładnie, jest on przedstawiony obok dwóch postaci. Jedna to jest obfitość, druga to jest zdrowie. Nie pamiętam teraz, która to jest która, ale to jest właśnie obfitość i zdrowie. Tutaj poniżej są trytony, czyli morskie bóstwa, a obok nich są jeszcze taki miks zwierzęcia, czyli połączenie konia i ryby. Tak. Także mamy tutaj trochę taki miks wszystkiego. Ogólnie piękna. Tak, ale żeby jeszcze tak może więcej informacji, to jest zbudowana przez Leona Battistę. To jest fontanna z 1435 roku, o ile dobrze pamiętam. I bardzo ważne, trzeba wrzucić monetę do tej fontanny, bo to zapewni nam powrót do Rzymu. I ja za każdym razem wrzucam i to już jest mój 5. raz w Rzymie, więc idziemy wrzucić monetę. Ja ani raz nie wrzuciłem, a jestem znowu. No bo ja wrzuciłam, a ty jesteś ze mną. To wrzucam. Nie no, chodź wrzucimy. Nie mam sian. Chodź, ja ci dam. Wszędzie dookoła wycieczki cały czas chodzą. Rzym jest piękny i w dzień, i w nocy. No i jesteśmy pod Koloseum. A, akurat mi autobus podjechał. Tutaj też wysiadamy, będziemy wsiadać do metra. Akurat mamy fajnie tak, że mieszkanie mamy wynajęte, że mamy pod samym metrem praktycznie 5 stacji, dojeżdżamy tutaj, nie trzeba się przesiadać. Idealnie, ale mieszkania wam nie będę polecał, bo nie ma co polecać. Bo jest słabiutkie. Idziemy teraz na górę, gdzie lepiej widać. Ostatnie ujęcia. Koniec tego dnia. Wracamy do domu. No i miało być wszystko fajnie, ładnie, a tu nagle roboty. Tu zawsze coś remontują, zawsze, totalnie. No cóż. No i w tym pięknym miejscu z widokiem na Koloseum kończę ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażę wam Watykan i jeszcze te miejsca, których nie widzieliśmy dzisiaj, których nie było na odcinku. Wbijajcie. Pozdro.